Cześć, witajcie w drugim odcinku poświęconym oscyloskopowi FNIRS DP-BOX 180H. Dzisiaj chciałem porozmawiać o generatorze funkcyjnym. Już macie go tu włączonego, włączę go się inaczej. On jest włączony cały czas, natomiast okno ustawień włącza się tym przyciskiem. No i oczywiście możemy zmieniać. Tutaj to jest bardzo fajna funkcja, różne kształty naszych napięć. Jest też custom, o czym powiem później. Przyciskami auto możemy się, przyciskami OK możemy się przełączyć. Jeżeli jest prostokąt, możemy zmienić wypełnienie, częstotliwość, no i kształt. I teraz jak to wygląda na naszym oscyloskopie? Pół volta na działkę, 0 V jest tutaj. Podłączmy sobie sondę do wyjścia naszego oscyloskopu. O, właśnie. I to już jest pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Po pierwsze, w generatorze nie mamy możliwości ustawienia amplitudy napięcia. Mamy kształt fali, ewentualnie wypełnienie przy prostokącie, mamy częstotliwość, natomiast nie mamy regulacji napięcia. I druga rzecz, już zapewne widzicie, tu mamy 0 V, w związku z tym nasz sygnał z generatora jest z offsetem dodatnim w granicach około 1 V na działkę. I ja teraz może pokażę screeny z Rigola, do którego również mam podłączony ten generator. Ok, tak jak widzieliście na screenach, teraz mam tutaj obraz powiększony. Nasz oscyloskop ma generator funkcyjny z fajnymi funkcjami, bo można sobie zmieniać kształt napięcia, natomiast ma pewną wadę polegającą na tym, że ten sygnał generowany jest z offsetem. Tak? I teraz przy okazji pierwszego odcinka tu widzicie, że mogłem w tym Rigolu zjechać z zerem poniżej dolnej części ekranu i dla tych oscyloskopów nie mam tutaj problemu. Natomiast tak, napięcie minimalne, czyli minimum, zaczyna się na 312 mV, maksimum mamy 1,72 V. I to szybko obliczając, nasz oscyloskop FNIRS generuje przebieg o amplitudzie 1,408 V peak to peak. Natomiast wychodzi z tego, że offset generatora, na który nie mamy wpływu i który jest zawsze i przy każdym napięciu, to jest 1,016 V. No, czyli można przyjąć, tak, bo pewnie zależy od modelu, należy przyjąć, że to jest 1 V. No i niewątpliwie jest to wada, z którą należy się też liczyć, generując te napięcia i podając te napięcia na jakiekolwiek nasze układy elektroniczne, że nie jest to sygnał symetryczny względem zera, tylko podniesiony o ten 1 V do góry.